Przetrwałam noc, niedźwiedź się nie pojawił. Niestety pada deszcz, całą noc padał i teraz też pada. Tego nie było w prognozie. Prognoza była, że będzie tylko mglisto i że 2 mm po południu, a jak już teraz pada, to co będzie po południu? Nie chce mi się strasznie wychodzić. No ale nawet się wyspałam. Budziłam się od czasu do czasu, a też dlatego, że było mi niewygodnie. Bo oczywiście no, nie jest tu płasko, a na dodatek mój materac ma coraz większy balon. Także po prostu ma taką wielką poduszkę. Muszę w najbliższym mieście, czyli w Fukushimie, kupić nowy materac, bo to już tak, to nie wytrzyma 2 miesięcy ten materac z tym balonem. No i tak, no i muszę wyjść, ale nie chcę. Tyle lat biwakowania, ale po prostu nadal nienawidzę pakowania w deszczu i chodzenia w deszczu. Parożek ze szczypiorkiem trochę poprawił sytuację. Widzę, że mam tu pełno szczypiorku na podłodze. No i tyle. No, muszę się wywlec. Końcówka podejścia była typowo japońska, czyli po linach. Bardzo stromo. Na końcu nagroda w postaci widoku, który właśnie znika. Właśnie przychodzi kolejna chmura i widzę już mrzawkę, chociaż mam kompletnie zaparowane okulary, ale jak popatrzę z nad okularów, to widzę kropelki wody, które fruwają w powietrzu. No więc warunki są średnie, jest bardzo mokro. Już jestem zlana potem. Idę w kierunku tego jeziora, widzę, że szlak jest, więc mam nadzieję, że się uda. Tutaj jest ścieżka. Półtorej godziny dzieliło mnie od takiego wspaniałego WC z wiatą, ławeczką i pięknym widokiem. No cóż, tak wyszło. Nie wiedziałam o tym, że ono tutaj jest. Choć wiedziałam, że jest wiata nad jeziorem niżej, no ale było za daleko, za ciemno i za deszczowo. Zaraz dostanę załamania nerwowego. To jest wiata. To jest full schronisko. Ojej, jaka szkoda, że tu nie dotarłam.
Naprawdę mam ze sobą szczypiorek. W Japonii można kupić w pudełku gotowy, pokrojony szczypiorek, więc kupiłam sobie szczypiorek i mam choć jedną przyjemną rzecz. Znaczy mam jeszcze drugą, tą chatkę. Oj, wczorajszy dzień. Część dnia szłam fajnymi, łatwymi szlakami i kawałek drogą, a potem podchodziłam na podszczyt Nishi Azuma, który jest tam we mgle, straszliwie stromy i w deszczu, i przemokłam do suchej nitki i ta chatka po prostu tylko mnie tu ciągnęła. Pusta, nikogo nie ma. Jest to darmowa chatka, jedna z kilku, które są na grzbiecie, który prowadzi do Fukushimy właśnie. Nie pałam zbyt wielkim entuzjazmem do wyjścia dzisiaj, bo na dworze jest paskudnie. Na szczęście już nie pada, choć jeszcze ma trochę popadać. Jest po prostu gęsto od chmur. Taka mgła i wiatr ją przegania po grzbiecie. A powinny być piękne widoki. No ale może będą, może po południu się przejaśni. Jeszcze nie wiem, gdzie dziś pójdę. Wypadałoby podejść jak najbliżej Fukushimy, żeby jutro być w stanie przejść całe miasto w ciągu dnia i jeszcze kupić nowy materac, bo mój materac aktualny już się nie nadaje do spania. Jest ogromny bąbel, już zwinęłam. Tak, jest ogromny bąbel i nie da się już porządnie na nim spać. No, tak. Chodzę już z grzbietu. Szlak był, ładny był, ale niewiele dziś było widoków przez te wszystkie chmury i przechodzące mrzawki. I był przede wszystkim bardzo męczący. Nie pokazałam wszystkich straszliwych podejść po głazach i czołgania się i wspinania, ale były takie fragmenty, że także dzisiejsze tempo było kiepskie. Jest 17, ja nie mam nawet 20 km za sobą. No bo jeszcze na dodatek jest ślisko, no bo padało.
przestało padać. Na sam koniec się wypogodziło i zobaczyłam jeziorko kraterowe i widok z góry. Chociaż tyle. I teraz szlak jest dobry, zejściowy. Rozważałam nocleg w chatce. Na mapie były 2 chatki. Do jednej trzeba było podejść godzinę, więc tak nie bardzo, więc poszłam dalej. Chciałam sprawdzić tą następną, a ona się okazała być taką, w której serwują kawę i herbatę, więc nawet tam nie szłam. Kieruję się do parkingu, w związku z tym może tam coś będzie. Widziałam na Google Maps, że jakiś budynek, coś tam jest. No i właśnie spłoszyłam jakieś wielkie zwierzę. Może powinnam była od tego zacząć. Tu już trochę las rzadszy, ale przed chwilą było bardzo gęsto i coś dużego się spłoszyło. I nie była to na pewno sarna, bo sarny inaczej nie robią aż tyle hałasu i potem piszczą, tak jak są wkurzone. To coś nie piszczało. Jest całkiem możliwe, że był to niedźwiedź, bo przecież tu ostrzegali, że jest ich dużo i że nie są najmilsze. Więc tak, chciałabym raczej znaleźć jakieś miejsce zamykane. A trochę szkoda tej chatki, no. A trudno, muszę iść. Jeszcze 2 dni będą bez deszczu, a potem zapowiadają 7 dni deszczu. Więc no, idę. Zawsze tak jest, że jak się nagrywa, to są dobre warunki, bo po prostu można wyjąć aparat i coś nakręcić. Ale rzeczywistość jest stroma i błotnista. Chyba znalazłam nocleg. Nie jest to ten budynek za mną, bo on jest zamknięty, zabity dechami. Ale tutaj za mną, tej strony, jest WC. Jest WC, w którym jest awaria. W męskim i damskim leje się woda, ale w niepełnosprawnym nie. Jest mokra podłoga, co prawda, ale to często się to zdarza. Mam folię. Tu jest parking taki duży, jest punkt widokowy na most, to może później pokażę. I tam dalej jest jeszcze dalszy parking i chyba tam ktoś zostaje na noc, no ale nie będę się tą osobą przejmować. I kilka samochodów stoi na tym głównym parkingu, ale to pewnie są ci, którzy nocują w górach. Dziś spotkałam w sumie tak chyba 13 osób na szlaku i tylko 1 z tych osób była na jednodniowej wycieczce. To był taki ultras, który się mnie nie spodziewało 7 rano na szczycie, a poza tym wszyscy byli z plecakami i tak jak to jest w instrukcji przejścia tego grzbietu, który właśnie przeszłam, robią go na 2 dni. Tam jest jeszcze 1 chatka, do której się schodzi pół godziny w połowie, więc oni tak właśnie chyba robili, bo spotkałam ich wszystkich w tym samym momencie dnia i tak to wyglądało. Może właśnie to ich samochody są. No, mam nadzieję, że będzie spokój. Są gniazdka elektryczne, mam nadzieję, że będą działały, że się wyśpię. Poczekam jeszcze chwilę, aż się zacznie robić ciemno i wchodzę do WC. No to jestem. Tak, tutaj jest. Mam półeczkę. Tutaj dużo podłogi, nawet jest taka zasłona prysznicowa. No i gniazdko. Jeszcze jest drugie pod zlewem, więc super. Melduję, że nocleg w porządku, wyspałam się, nie miałam kondensacji, nie miałam rosy. Na dworze dzisiaj bardzo duża rosa, bo chmury odeszły i słoneczko świeci. Jestem na szlaku, ponieważ z górnego parkingu jeszcze można iść dalej szlakiem. On istnieje, jest wykoszony i fajnie się nim idzie, pomijając kwestię, że jest stromy i błotnisty, ale nie aż tak jak ten wczorajszy. I są takie zabezpieczenia zrobione z worków plastikowych wypełnionych piaskiem. To ma pomóc na erozję. No, tylko że się szybko rozwala, jak widać tutaj na boku. Te worki bardzo szybko pękają. Japończycy się chwytają wszelkich metod, żeby uniknąć erozji. Chyba tutaj przecież ciągle pada i ziemia jest osypująca się. No z wyjątkiem tej najprostszej metody, ale bardzo pracochłonnej, czyli robienia zygzaków, ale ona działa jednak najlepiej, bo nie ma takiego spadku i woda nie pędzi.
No ale ktoś by je musiał wybudować, a tu po prostu nie ma kultury robienia zygzaków. Tak samo zresztą jak u nas, już o tym wspominałam pewnie wiele razy. No, zwinęłam się gdzieś o 5:40, wyszłam, ponieważ no, chciałam wcześniej wyjść, to raz, a dwa, na parkingu był już duży ruch od 5, nawet wcześniej, jeszcze wcześniej, przed 5. Już auta podjeżdżały i ludzie szli chyba na punkt widokowy, no i na szlak, bo dziś jest niedziela. Japończycy chcą wykorzystać swój czas wolny w pełni, więc startują zawsze bardzo wcześnie, w ogóle startują bardzo wcześnie na szlak, a kończą też bardzo wcześnie. Wychodzą często właśnie o 5, 6, tak jak ja, ale już kończą o 15, 14 nawet. No, takie tu zwyczaje panują i to też jest związane z długością dnia, ponieważ Japonia nie ma czasu letniego. Dzień jest stosunkowo krótki, zaczyna się właśnie bardzo wcześnie. Teraz jak był najdłuższy dzień w roku, 2 dni temu, to jasno się już robiło o 3:30, natomiast ciemno właśnie już po 7, więc logiczne jest, że się wcześniej wstaje i wcześniej się kładzie spać. Patrzcie, na co trafiłam. Gorące źródełko. Za darmo przy drodze można sobie wymoczyć nogi w siarkowej wodzie. O, ale fajnie, bardzo przyjemnie. Gorąca woda i ma taki biały osad, no z tej siarki raczej. Długo nie wytrzymam, bo jest naprawdę ciepła, ale fajnie. Jest tu też onsen, czyli no, baseny z gorącą wodą, łaźnia. Tylko że otwierają za 2 godziny dopiero o 9. Szkoda wielka, bo jest bardzo dobra cena. 250 jenów, no to jest tam, nie wiem, 10 zł. Także naprawdę super i można siedzieć jak długo się chce. No ale nie będę czekać 2 godziny, trudno. Lecę. Jestem już w Fukushimie, ale jestem niestety rozczarowana. Za mną jest sklep górski, który jest niestety zamknięty dzisiaj. W Google nie było godzin otwarcia, więc zaryzykowałam. Wracałam się tu 2 km z jeszcze drugiego sklepu, takiego dużego, takiego no niezupełnie Intersportu, bo tam głównie mieli koszulki i shorty. Mieli wielkie namioty do biwakowania samochodem i gigantyczne materace, ale nie mieli takich do noszenia w plecaku, mieli tylko Zilighta, tego wytłoczkę, no a na tym to ja nie chcę spać. To jest zawsze mokre, bo trzeba to przytraczać do plecaka, nosić w folii, zaczepia gałęzie i jest niewygodne, więc nie chcę. Mieli jakiś chiński materac dmuchany za jakieś straszne pieniądze, za 1500, a jakiś straszny badziew. Więc to nie. No, trudno. Myślę, że za kilka dni spróbuję w Sendai w takim razie, bo ten sklep otwierają jutro o 10:30, więc odpada. Czekać nie będę. Idę. 2200 km minęło tak naprawdę w Fukushimie, właściwie pod tym sklepem, który był zamknięty, ale nie było tam warunków, a tutaj są bardzo dobre warunki. Jest mały park nad rzeką z piaskiem i widokiem na te góry, z których właśnie dzisiaj zeszłam. One nadal są w chmurach, ale nad Fukushimą świeci słońce i właśnie prognoza się zmieniła z 7 dni dużego deszczu na 7 dni małych, przelotnych deszczy, więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie, a nawet jeszcze lepiej. No, jeszcze jest dużo za wcześnie, żeby tu biwakować, zresztą nie jest idealnie, bo jest trochę za dużo ludzi wokół, także idę dalej. Jest już rano, ja jestem na stacji kolejowej, która nazywa się Tomino. Przyszłam tutaj wczoraj o 20 z braku innych możliwości. Taki był plan, myślałam, że będzie poczekalnia, ale nie ma poczekalni. Perony są w dole, w takim wykopie
i są tam takie tylko małe wiaty z ławkami, gdzie paliło się mocne światło, a jeszcze wieczorem jeździły puste pociągi, więc od razu buchnęłam za ten transformator, czy co to tam jest. Jest toaleta, jest kran z wodą, niepotrzebnie niosłam wodę, ale na poprzednich stacjach nie było toalet w ogóle. Rzadko zdarza, w centrum Fukushimy nie było. No i spało się dobrze. O 4:30 jakaś pani przyjechała na motocyklu korzystać z WC i słyszałam, że mruczy jakieś wyrazy zdziwienia, ale nie wiem, czy dotyczyły mojego namiotu. No więc okej, trochę to jest domu wokół, ale są krzaczki i taka łączka i jest okej, bez problemu. No niewiele jest krajów, w których odważyłabym się coś takiego zrobić, ale Japonia do takich krajów należy, więc się rozbiłam za transformatorem. Zrobiłam wczoraj 46 km i no wieczorem tylko asfalt i dość mi się śpieszyło, nie było nic specjalnie ciekawego. Trochę jestem jeszcze zaspana, wolałabym spać dłużej, ale się nie da, bo jest jasno. No i dziś jest szczególny dzień, ponieważ mam na sobie nowe buty. Nowy egzemplarz Leontików, stary egzemplarz odchodzi na emeryturę. Oj, postanowiłam, że przejdę w nich 2200 km, że trasa raczej nie powinna mieć więcej niż 4400, więc to będzie połowa, a nawet może trochę więcej niż połowa. Także przeniosłam z Tokio te 350 km tą nową parę Leontików, żeby ubrać je nieco później. I teraz jak już kupię materac, to odeślę stary materac i stare buty na pamiątkę do Tokio. No i możecie zobaczyć, jak wyglądają moje altry po 2200 km. Są bardzo, bardzo zjechane. Podeszwa ma teraz taką miękkość konwersów, powiedziałabym. Czyli amortyzacji za bardzo nie ma. Nie, no nie jest tak źle. Jeszcze coś tam jest, nie? Ale jestem przyzwyczajona i nie bolą mnie nogi, nawet jak przejdę 46 km w podeszwach, jak w konwersach. To jest fajne, to mi się podoba, jak moje ciało się dostosowało do wędrowania. No, ale śliskie są już bardzo i jak warstwa podeszwowa w ogóle zniknęła, jest tylko śródpodeszwa, jak w Olympusach, nie? Więc są śliskie. No, tu też już na śródstopiu i na 5. No, także prawy but ma bardziej zdarty śródstopia, nie, to jest lewy, a prawy ma bardziej zdartą piętę, ale w sumie podobnie. No, także tyle. O, jakieś stado ptaszków się obudziło. No. Jest trochę rosy, ale nie padało i było bardzo ciepło, bardzo ciepło. Zbliżam się do Kakudy. Wylazłam na wał przeciwpowodziowy, bo się fajnie idzie. Są takie widoki trochę jak nad Bugiem. Wielka rzeka i zielone pola, ale góry są. I to jest ostatnie pasmo, które dzieli mnie od oceanu. Za Fukushimą poszłam po skosie na północny wschód w celu dobicia do szlaku Michinoku Coastal Trail, który właśnie zaczyna się za tymi górami w miejscowości Soma. Właśnie przeszłam skrzyżowanie z drogą, która do Somy prowadzi. No ale nie ma sensu, żebym się gdzieś tam wracała, ani szła głównymi drogami z jakimiś okropnymi tunelami. Więc dobiję do szlaku w momencie, kiedy on wyjdzie na wzgórza. Za jakieś 12 km, więc już niedługo. A najbardziej się cieszę na górkę, z której będzie widać ocean. Tęskniłam za oceanem i jak go żegnałam, przybiwszy promem na Honshu, to wydawało mi się, że to strasznie długo będzie trwało. No trwało trochę, ale już ocean będzie. I teraz będę podążać wzdłuż
wschodniego wybrzeża Honshu aż do końca tej wyspy, w międzyczasie lecąc na Tajwan. Tak, byłam właśnie w sklepie, zrobiłam zakupy, kupiłam kurczaka, ryż, sałatkę. Oczywiście można byłoby jeść zupki chińskie i byłoby taniej, ale no nie, mój żołądek by tego nie przetrwał i morale też jest lepsze, jak się zje kurczaka z ryżem i sałatką. Jadłam też lody, to też dobrze robi na morale. Tym razem próbowałam melonowych, ale nie były takie dobre jak herbaciane i wrócę do herbacianych. Nie ma za bardzo, przynajmniej tej firmy, która wydaje mi się dobra, jakoś specjalnie wyboru owocowych lodów. I są jeszcze czekoladowe i waniliowe, ale ja należę do tych osób, które lubią owocowe lody. A wy wolicie owocowe, czy lubicie te takie brązowo-białe, czekoladowe, waniliowe, orzechowe? Napiszcie albo, wiem, zrobię ankietę w dziale społeczności, będziecie się mogli opowiedzieć, po której stronie jesteście. A w sumie to nie wiem, do której kategorii kwalifikuje się lody herbaciane, bo to powinno być w tych brązowych, ale jest zielone, więc trochę jak owocowe. Ja je uwielbiam, będąc fanką owocowych, ale lubię też na przykład słony karmel. To też należy do tej drugiej kategorii. No, następny sklep, gdzie jest i następne lody. Ciepło jest bardzo, się zmieniła pogoda. To znaczy klimat się zmienił, jak zeszłam z tych centralnych gór w kierunku morza. Jest znacznie cieplej i bardziej wilgotno. Pora na lunch. Na lunch jest kanapka ze śledziem. Jak zobaczyłam, że mają śledzia marynowanego, chyba jest to śledź, wygląda na śledzia, no to nie mogłam się powstrzymać. Śledź był pyszny, ale czekolada nie wytrzymała próby przejścia w słońcu wałem i rozpuściła się i nie rozróżniam już teraz truskawkowej od bananowej. Ananasowa to jest ta biała. No, zjem łyżką. Niniejszym dobiłam do Michinoku Coastal Trail. Szlak jest oznakowany, przynajmniej w tym miejscu. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jest taka rozgwiazda z kierunkami świata i szlak wychodzi stamtąd i podchodzi pod górkę. Ten szlak ma ponad 1000 km, ale ja nie będę bardzo ściśle się go trzymać. Już się ściśle nie trzymam, bo nie zaczęłam od początku. A jeszcze parę skrótów będę robić, szczególnie będę odmijać takie małe wysepki, na które trzeba rezerwować promy i to jest bardzo skomplikowane. No więc dla mnie prostsza wersja, ale bardzo się cieszę. Nowy szlak. Na szczycie jest wieża widokowa z tablicami opisującymi, co tu widać, ale trochę drzewa zasłaniają, mimo wszystko. W sumie tak samo. Niebieska woda w oddali i góry. Fajny odcinek szlaku na początek, dosyć łagodny, tylko jedno zejście na linach. I właśnie zakończyłam ten grzbiet w takim, no taki parking, tu jest droga gruntowa. No i miała być toaleta, jest, ale jest to toy, w którym się za Chiny nie zmieszczę. Nie ma też wody, więc dobrze, że wzięłam. Na szczycie górki był kran i taka full toaleta i 3 wiaty. Także wzięłam wodę stamtąd i dobrze zrobiłam. Tliła się we mnie nadzieja, że będzie tutaj woda i że będę mogła się wykąpać, bo zrobiło się rzeczywiście tak parno, że jestem cała mokrusieńka, leje się ze mnie pot. Mam obtarte pachwiny, co nie jest przyjemne. Talkowałam się po drodze, ale musiałabym robić to co 30 sekund chyba, żeby działało. No i chciałam się umyć, ale nie ma wody, w strumyku też nic. Za to jest taka wiatka, mikrowiatka.
w której przygotowane są jakieś słupki chyba do zrobienia nowych schodków czy czegoś podobnego. O, jest tam chyba też księga gości, więc myślę, że sobie podwieszę moskitierę pod tym daszkiem, bo czemu nie? No, 6:50, już mrok w lesie, w dolinie zwłaszcza jest już bardzo mroczno. To wcale nie jest księga gości, to są gazetki porno. To jest właśnie to, czego turyście potrzeba pod wiatą. Troszkę creepy, bo tak ten worek mało zużyty. Ktoś sobie to chyba przychodzi pobyć w samotności. A oby nie dzisiaj. Wolałabym nie mieć tego rodzaju gości. Witam w cywilizacji. Jestem na stacji Sendai. Rano zwinęłam się niezbyt sprawnie, bo dużo googlowałam. Odbiłam od szlaku prosto do stacji Natori i ze stacji Natori przyjechałam pociągiem. Trwało to, nie wiem, 10 minut chyba, czy 15. 10, bo jeszcze byłam w WC, w ogóle w WC jest leżanka tutaj, niesamowite, no ale tu nie będę spała, to odpada. Zresztą pora jest taka, że na pewno wrócę na szlaki, jeszcze dziś coś przejdę. Do Sendai są 2 linie kolejowe, ale tą drugą byłabym na pewno dużo później i to nie byłby dobry pomysł, więc teraz jest 12 południe i idę na poszukiwanie sklepu z materacami. Cała wyprawa po ten materac. Na mapie Google znalazłam, jest taki jeden duży sklep, w którym mają czekany, więc jak mają czekany, to chyba mają też materace. Przekonamy się. Sklep ma być gdzieś w tamtą stronę, wschód od stacji. A tu jest galeria i w ogóle jestem jedyną osobą brudną i śmierdzącą. Okropność. Tak bym się chciała wykąpać w ogóle. Ojejku, może na plażach będą jakieś prysznice, marzę o tym, ale dziś w ogóle ma padać deszcz, ale jeszcze nie teraz. No nic, idę szukać tego materaca. Hurra, znalazłam sklep, znalazłam materacę. Mają nawet Nioera w moim rozmiarze, niewiarygodny, ale to jest rozmiar azjatycki, no nie? Ja przecież jestem tutaj normalnego wzrostu, więc 1,60 m, materac 1,68 m, to jest właśnie mój. To jest nowa wersja NXT i myślę, że ją kupię, bo jest też Nimo w takiej samej wadze, ale o wiele chłodniejszy, ma tylko 2,5 R-value, no to przecież zamarznę przy pierwszym lepszym chłodzie, to bez sensu. No i tak jeszcze popatrzę, ale chyba wezmę po prostu nowego Nioera. Kupiłam tego Nioera ostatecznie, 30, prawie 7 000 jenów, był strasznie drogi, no ale co zrobić teraz. Przeszłam obrzeża Sendai, tam gdzie byłam w sklepie to było centrum, a moja wędrówka przebiega takimi totalnymi obrzeżami. To znaczy długo szłam jakąś główną drogą, z dala od Michinoku Trail, który jest nad morzem na ścieżce rowerowej, ale tam nie ma żadnych opcji noclegowych, więc znowu idę swoją trasą, a teraz ewenement w Japonii, czyli droga szutrowa zamiast asfaltu w polach ryżowych. Miasto się rozrasta, powstają nowe osiedla wśród pól, tak jak to się u nas dzieje. I tam gdzieś daleko, za autostradą jest duży park i ja właśnie do tego parku się wybieram. Jest jeziorko, są wiaty na mapie, przypuszczam, że są też drzewa, bo widzę je na horyzoncie, więc powinien to być dobry biwak, mam nadzieję. Zapowiadają deszcz już niebawem, trochę dziś pokropiło, ale na szczęście przestało, więc jeszcze jestem sucha. Ale w następnych dniach mam już nie być sucha. No zobaczymy, prognoza się zmienia, ale jest zachmurzenie, więc nie było już tak gorąco jak rano. Rano było naprawdę okropnie, bardzo parno i nieprzyjemnie. Jak tylko słońce zniknęło, to od razu jest lepiej. Dzień dobry. Nie jestem wcale w parku. Jestem pod kapliczką malutką na takim
skrzyżowaniu wszędzie jeżdżą auta. Park był zamknięty, była brama i płoc i zamykają na noc park, żeby tacy włóczędzy jak ja nie nocowali w nim. Niestety. Także spojrzałam na mapę, co tu jeszcze jest i po prostu patrzę, jest kapliczka. Może będą drzewa i rzeczywiście są drzewa dookoła. Także jestem osłonięta, tylko że ktoś już kosi trawę poniżej. Chyba mnie jeszcze nie widział. No ale będzie musiał mnie zobaczyć, jak stąd wyjdę niestety. Jest późno, jest 6 rano. Długo spałam. Bo byłam zmęczona. No i tak wyszło, jak wyszło. - 2300 km. Spałam na 2301, ale nie miałam śmiałości tam niczego robić i po prostu poszłam stamtąd jak najszybciej. Pan, który kosił, na szczęście sobie poszedł po robocie, był już o 6:30, także nikt mnie nie widział, jak stamtąd wychodziłam i fajnie. Namiot jest obrzydliwie mokry i brudny, bo tam była taka ziemia z piaskiem. Poszłam na stację kolejową, tam zjadłam śniadanie. Wyprałam sobie koszulkę, bo ona też była cała w błocie i piasku i w ogóle obrzydliwa. Chętnie wyprałabym też spodenki, ale bo okropne są, ale jak będą mokre, to źle wpłynie na odparzenie, które mi się na plecach z kolei zrobiło wczoraj. Że jest zapudrowane i jest ok, ale nie będę tego moczyć dodatkowo, może jutro wybiorę shorty. I byłam właśnie na poczcie i odesłałam do Tokio zużyte buty bez podeszew razem ze starym materacem. Obie rzeczy na pamiątkę. Mają już jutro być w Tokio 3 panie nad moją naklejką z łacińskimi literami ślęczały, ale jedna pani mówiła trochę po angielsku. Myślę, że poszło dobrze. No i jest już 9:30, strasznie późno się zrobiło, no ale to już trudno. Jestem w Rifu, miejscowość Rifu. I teraz dobijam do szlaku po drugiej stronie zatoczki, omijam właśnie część, którą przepływa się promem i tam jest jakaś wysepka. No ale to jest zbyt skomplikowane jak dla mnie i za dużo problemów, więc idę lądem z powrotem na Michinoku Trail, następne kilometry klepać. Ale piękna toaleta, jeden z lepszych przykładów, bardzo luksusowo. I tak ciekawie architektonicznie. Mały pisuar jest dlatego, że jak jest mama z chłopcem, to żeby on mógł użyć pisuaru i to jest taki mały pisuar. Do wyboru jest WC wschodnie, WC zachodnie i jeszcze jest umywalka w kabinie, tak jak bardzo kobiety lubią, żeby było, bo jak mamy okres i chcemy wymienić to i owo, no to od razu jest jak to zrobić, nie trzeba butelki zabierać ze sobą do kabiny. I wersja niepełnosprawna z zasuwanymi drzwiami. No, tu by się spało, ale na pewno nie, bo to jest w centrum miasteczka. O, właśnie zaczyna padać deszcz. Znowu. I jestem nad morzem, tam jest morze. Mufle świętego Jakuba, ale ilość niesamowita. Wszystkie są nanizane na takie druty. Pewnie je do czegoś jeszcze się używa, bo same żyjątka są już zjedzone. Są białe i są różowe. Może mielą na jakieś wapno do kosmetyków albo do tabletek. Pod dziwnym kątem mam aparat. Skitrałam się w kącie w sklepie. Nie ma krzesełek, bo to taki sklep tani. Taka biedronka. Więc nie ma krzesełek, ale mieli lody. Nie mieli herbacianych, ale mieli waniliowe i są
Naprawdę spoko. Nie tak dobre jak herbaciane, ale lepsze niż melonowe. Ja po prostu nie lubię melonu. No. Nie będę za dużo filmować, bo z reguły w sklepach nie wolno. Tyle powiem, że jest strasznie gorąco. Wróciłam już na Michinoku Trail. Zeszłam z niego do sklepu, ale zaraz wracam. I idę na ścieżkę rowerową nad morze. I będę szukać biwaku nad morzem, ale tam jest baza samolotów wojskowych i cały czas jakieś myśliwce latają. Ale jestem dziś zmęczona. Jakoś te 3 dni gnania po ciemku trochę mnie zmęczyły i jeszcze jest bardzo parno i gorąco, choć na termometrze jest tylko 24 stopnie, ale jest nieprzyjemnie. W momencie, kiedy wyłączałam nagrywanie, podszedł uprzejmy bardzo pan z obsługi i poinformował mnie, że nie wolno filmować w sklepie. No ja to wiem, więc nie powinnam tego robić. Ale chciałam wam pokazać te lody, zanim znikną w moich trzewiach. Ale nic się stało, oni tu są wszyscy bardzo mili. Pani mi też pozwoliła zostawić śmieci, bo w tych tańszych sklepach nie ma koszy na śmieci przy stanowisku do przepakowywania zakupów, więc no trzeba poprosić. Jak widzą, że się jest z plecakiem i że się jest miłym, to zabierają te śmieci, ale jak zwykle jest to problem. No, a odzyskałam trochę siły. Zjadłam kanapkę z pastą jajeczną i te lody. Jestem już w drodze. Niepokoją mnie te chmury. Wyglądają trochę burzowo. Rano oglądałam prognozę pogody na stacji kolejowej. O, tak te chmury wyglądają. I pokazywali tam właśnie... Czy to brzmi jak burza? Czy to jest myśliwiec? Wolę myśliwce chyba, bo mój namiot już naprawdę wymaga wymiany, już no, w 3 miejscach cieknie. A cholera, wszystko rozwalone, cały sprzęt, nie no, nie cały, no materac, no namiot jest tak stary, że przecież on już ma 9 lat, to już nawet nie mówię. Ale nie o namiocie, jeszcze chciałam opowiedzieć o tym, że ten region, w którym teraz jestem, to północne wybrzeże, północno-wschodnie wybrzeże Honshu. To się nazywa Tohoku. Było miejscem, które zostało zmiecione z powierzchni ziemi przez tsunami 12 lat temu. Na pewno kojarzycie Fukushima, przez którą szłam. Tam była ta elektrownia atomowa, która się uszkodziła. A tutaj właśnie wybrzeże no, zostało mocno poturbowane, bo ono jest płaskie i po prostu fala tsunami, jak za mną jest morze, jak przyszła, to przyszła i przepłynęła aż do tamtych wzgórz. Dlatego wszystkie te domy tutaj są nowe, droga jest nowa, idę po nowym asfalcie, takim no 12-letnim. Wszystko już odbudowali, ale widać tu taką pustkę i widać te pojedyncze drzewa na plaży. Także nie wszystko padło. Myślałam, że będzie bardziej goło, że nie będzie nic, że będą tylko małe krzaczki. Coś jest, ale widać i są tabliczki. Jest wiele pomników, jakichś miejsc pamięci, bo było dużo ofiar w czasie tej katastrofy. No i wszędzie teraz budują te takie schrony przeciw tsunami, że można się gdzieś wspiąć wyżej. Często one są w szkołach, albo po prostu budują od nowa takie budynki. Czy ja mogę już na ten wał wejść? Chyba nie, bo muszę przejść przez jakiś kanał. Dobra, muszę się zabrać za nawigację. No i co? Burza jest. Całkiem blisko niestety. Przeszedł taki jeden, rąbnął piorun tu, drugi tam. Leje strasznie. Tu w ogóle niedaleko, tylko jak coś ludzie są. O. Raz, 2, 3, 4, 5.
No dobra, więcej niż 5 km. Jeszcze nie walnęło. O, teraz dopiero. Dobra, z 7-8. To już jest w tamtą stronę, bo przyszła z tamtej strony. Ledwo zdążyłam, to znaczy nie zupełnie zdążyłam, bo zdążyło mi plecy zlać. No ale powiedzmy. I oczywiście cieknie mi namiot. Tutaj w tym kąciku, gdzie jest moskitiera przyczepiona, to tutaj cieknie. Tu jakieś drobne kropelki widzę na górze. To jest gorsze. No jakoś to będzie ta burza, to chyba musi kiedyś przejść. Ale cudem znalazłam w takich sosenkach miejsce, bo te inne sosenki mają wysokość 1 metra, a te są takie, no 3-4 metry mają. Taka fajna kępka, więc chyba jest ok. Mam nadzieję.